Ta moc maksymalna bez żadnego doładowania to jest 913 koni i moment obrotowy przekraczający 4000 Nm. Dopuszczalna masa całkowita tego ciągnika to 42 tony, czyli silnik o pojemności 18 litrów naszej produkcji. John Deere zaprezentował światu 3 nowe modele, które włącza do serii 9RX. No i największy z nich, model 830, stał się tym samym najmocniejszym ciągnikiem świata, bo jego moc maksymalna wynosi aż 913 koni mechanicznych. John Deere wprowadza seryjny ciągnik, który trafi także na europejskie pola i o tym, kiedy trafi, o tym, jakie są szczegóły co do jego danych technicznych, zapytamy dzisiaj pana Szymona Kaczmarka. Jesteśmy w Tarnowie Podgórnym w siedzibie firmy John Deere Polska. Tak naprawdę ważna informacja jest taka, że my nie przerywamy produkcji poprzednich modeli, czyli modele 9R, 9RT, 9RX do 640 koni pozostają w naszej ofercie cały czas. Natomiast nowością są 3 nowe modele, czyli model 9RX 710, 9RX 770 i 9RX 830. To są te 3 nowe modele, które właśnie wpisują się w tę nowość. Dodatkowo modele, które właśnie charakteryzują się mocą powyżej 900 koni, jeśli chodzi o ten największy model, bo mówimy tutaj o 830 koniach mocy znamionowej, natomiast ta moc maksymalna bez żadnego doładowania to jest 913 koni i moment obrotowy przekraczający 4000 Nm. A czy w tych ciągnikach, które już wcześniej były dostępne, coś się zmieni? Zmieni się na przykład design? Nie, jeśli chodzi o tamte ciągniki, to pozostajemy przy aktualnym designie. On i tak jest, że tak powiem, odświeżony niecałe 2 lata temu, czyli jest zbieżny na przykład z tym ciągnikiem 8RX, który stoi za nami. Natomiast różnica pomiędzy 9RX 640 a 9RX na przykład 710, no to te różnice tutaj już są kolosalne i myślę, że o tym możemy powiedzieć trochę więcej, bo jest to tak naprawdę zupełnie inna struktura ciągnika. Jeśli chodzi o te różnice, no to głównie mówimy tutaj o w ogóle innej koncepcji, jeśli chodzi o rozłożenie mas tego ciągnika. Ten ciągnik jest zdecydowanie dłuższy. Mówimy tutaj o rozstawie osi 4,6 metra, czyli to jest tak naprawdę ciągnik łącznie około pół metra dłuższy niż poprzednik. Jest to ciągnik, który ma zbiornik paliwa o wiele większy oczywiście również, prawie 2000 litrów i co ważne, ten zbiornik paliwa jest zamontowany jakby w tej przedniej części, a nie w tylnej części ciągnika. Co nam to daje? Daje nam to, że po pierwsze mamy zdecydowanie lepszą widoczność na maszynę, czy nawet na zaczep rolniczy, żeby podczepić maszynę, a drugie daje nam to, że mamy równy rozkład mas pomiędzy przodem a tyłem przez cały dzień pracy, bo mówimy tutaj o silniku John Deere 18X, czyli silnik o pojemności 18 litrów naszej produkcji, który też można powiedzieć, że już został przetestowany w innych maszynach, bo w sieczkarniach samojezdnych serii 9000 w wybranych modelach ten silnik jest tam dostępny i tutaj rzeczywiście w modelach 710, 770 i 830 mamy ten silnik 18-litrowy bez układu SCR, czyli odchodzą nam nie tylko koszty związane z tak naprawdę dolewaniem tego AdBlue, czas, jeśli chodzi o obsługę, ale też ewentualne problemy również tutaj nie wystąpią, no bo tego układu SCR z AdBlue po prostu nie ma. Powiedział pan tutaj bardzo ważną informację o tym rozstawie osi, ale co ważne, ten ciągnik 3 metrów szerokości nie przekroczy, więc spokojnie będzie mógł pracować również na europejskich polach, również na polskich polach, prawda? Tak, jak najbardziej. Ciągnik oczywiście będzie miał pełną homologację europejską i właśnie nie przekroczy 3 metrów, czyli na gąsienicach o szerokości 30 cali, w tych calach jest łatwiej się poruszać niż w milimetrach, to 2,99 szerokości przy bardzo dużej masie tak naprawdę, bo jeśli mówimy o 9RX 640, to tam masa bez obciążników to była jakieś 25,5 tony. Tutaj mówimy o masie bez obciążników na poziomie 33,5 tony. Możemy dociążyć go do 38,5 tony przez specjalny obciążnik, który jest z przodu pod maską, z tyłu przy zaczepie rolniczym i również dedykowane obciążniki na wózki gąsienicowe oraz
tak naprawdę, bo to jeszcze nie jest dopuszczalna masa całkowita. Dopuszczalna masa całkowita tego ciągnika to 42 tony. Niesamowity potwór, robią wrażenie te liczby. No i nie przez przypadek stoimy teraz przy ciągniku 8RX, bo jak wiadomo tej 9RX jeszcze w Europie w ogóle nie ma, ale kiedy ten traktor w Polsce się pojawi, kiedy będziemy mogli go oglądać na naszych polach? Tak, no tak naprawdę zamówienia już ruszyły, konfigurator jest otwarty i pierwsze zamówienia, które zostaną złożone tej wiosny, no liczymy na to, że pojawią się właśnie wiosną 2025, czyli można powiedzieć, że kolejny sezon to już ciągniki te duże 9RX w Polsce, to powiedzmy teraz o przekładni. W ciągniku 8RX to jest przekładnia E23. Poprzednio w 9RX była przekładnia E18. To odpowiada oczywiście biegom, ilości dostępnych biegów. W przypadku nowych modeli to jest przekładnia E21, czyli przekładnia, która jest w stanie przenieść ten wysoki moment obrotowy, bo mówimy tutaj w zakresie 3600 do 4200 Nm, czyli w zakresie momentu obrotowego, który aktualnie na rynku nie występuje nigdzie. Więc trzeba było również też zrobić zupełnie nową przekładnię do tego, która też jest zdecydowanie szybsza, jeśli chodzi o reakcję tak naprawdę tej skrzyni. No i to, co kolejne, to już samo przeniesienie napędu. Tutaj stoimy przy 8RX z wózkami gąsienicowymi i tam też te zmiany w wózku gąsienicowym nastąpiły w 9RX. Mamy zdecydowanie większe koło napędowe. To koło napędowe ma teraz 1,20 m średnicy. Dzięki temu mamy jeszcze więcej klocków zazębionych w tym kole napędowym, co przekłada się na to, że też ten pas jest poddawany mniejszym, że tak powiem, stresom, no bo więcej klocków, no to ta siła rozkłada się jednak na większą ilość klocków. W przypadku 9RX mówimy też o innych aspektach, czyli układ hydrauliczny, tutaj znowu najwyższy wydatek na rynku, 636 litrów możliwe na minutę. Oczywiście możemy wziąć jeszcze pompy o mniejszym wydatku. I to, na co my bardzo zwróciliśmy uwagę w przypadku tego ciągnika, to jest obsługa. Czyli w przypadku nowego 9RX możemy zatankować paliwo bez AdBlue, tak jak już mówiliśmy, zatankować paliwo tak naprawdę stojąc obok tego ciągnika. Nie musimy już nigdzie wchodzić do góry, bo ten wlew jest mniej więcej na takiej wysokości. Sprawdzić poziom oleju jesteśmy w stanie również przez okienko rewizyjne. Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego jesteśmy w stanie również sprawdzić stojąc obok ciągnika, bo widzimy przezroczysty wziernik i nawet wchodząc do kabiny mamy przy samej kabinie pokazany poziom płynu chłodniczego, także tak naprawdę nie musimy otwierać maski, żeby wykonać taką obsługę codzienną, która zajmie tak naprawdę 3-4 minuty. Dlaczego? No bo nawet dostęp do filtra powietrza jest również stojąc obok ciągnika, a chłodnic nie musimy aż tak często przedmuchiwać, bo możemy tam mieć wentylator, który będzie pracował w trybie ręcznym czy automatycznym, który będzie wydmuchiwał te wszystkie zanieczyszczenia. I to była jedna z opinii, z którą się spotkaliśmy, a mianowicie, że ten ciągnik jest tak nisko zawieszony, że ten prześwit nie jest zbyt duży. Czy to nie będzie problem? Jaki jest w ogóle ten prześwit? Tak naprawdę prześwit urósł, bo ciągnik wydaje się na nieco niższy i on rzeczywiście, jeśli chodzi o całkowitą wysokość, jest minimalnie niższy, dlatego że rozłożyliśmy go bardziej na długość. Natomiast jeśli chodzi o prześwit, to on urósł tak naprawdę z około 31 cm przy zaczepie rolniczym, bo to jest najniższy punkt tego ciągnika, do około 47 cm przy zaczepie rolniczym, czyli nie jesteśmy w stanie tutaj obawiać się tego, bo ten prześwit został tylko polepszony.